A, to gdzie jedziemy, szefie? Do Pałacu Prezydenckiego. Już moment. Pamięta pan może nazwę ulicy? Krakowskie Przedmieście. Ale najpierw przejdziemy przez Sejm, Senat. Ullala, ale slalom. Skodą nie powinien pan jeździć, wie pan, bo to za skromnie jest dla pana. A jakbyśmy jeździli Mercedesem albo Lexusem, to od razu by się raban podniósł, że pan prezes wydaje fortunę na auto, a o Skodę to nikt nic nie zapyta. Taki czeski samochodzik dla emerytów. Chociaż ta na przykład to taka wypasiona, że 4 Lexusy ważne. A przy okazji wyjaśniły się te wszystkie kolizje z Antonim, z Beatą, z tą oponą, co to się stało, kto był winien, jak to w ogóle było? Jeszcze nie. Śledztwo trwa. Zresztą po co to wspominać? Było, minęło. Tak. I my chcemy reformować sądy, prokuraturę. Jak głupiego wypadku nie potrafimy wyjaśnić. Szkoda czasu na takie pizdryki. Są ważniejsze sprawy niż to. 500+, to jest ważne. No. Jedź, baranie! Bardziej zielone nie będzie! 500+. Czy to 500+ to już zawsze będzie taka farba, którą będziemy zamalowywać wszystkie grzyby na ścianie? To nie jest Marek? Marek to jest. Stój! O, przyjechałeś, zatrzymaj. Cofnij pan. Cofniemy. Pan się schyli z łaski swojej. Kurwa! I co tam się stało? Nic się nie stało. Błotnik włożyłem do bagażnika. Spisaliśmy się i tyle. Stał pod takim dziwnym kątem, to go nie było widać. Jak tam, Mareczku, mój marszałku? Lepiej niż ostatnio. Odżyłeś? Tak. Już nie chcesz, żebym cię odwołał? Nie. Niech mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, a co? Nadto jest od złego pochodzi. Pamiętasz, czyja to Ewangelia? Nie pamiętam. Jak ma nasz wicepremier na imię? Piotr? Drugi. Jan Paweł? Mariusz. Mateusz. Mateusz. To Mateusz czy Mariusz w końcu? Gdzie my jedziemy? Na razie po Staśka. A on nie na Białorusi jest? Ciągle tam siedzi? Nie, tam były ćwiczenia wojskowe, to mu podziękowali. No a wiecie, co oni tam ćwiczyli? Atak na Polskę. Niech sobie ćwiczą. Europa nas obroni. Ta węgierska armia. Na razie to my tutaj mamy swoją wojnę. Z prezydentem. Tam od razu tam wojna, no. PiS, no. On od nas jest, tylko tak do ludzi mruga, że trochę nie. Żeby się tą powieką nie zamruga, bo mu zdrętwieje na zawsze. Ale on nie w pana uderzył. Zbyszek go wkurzył, że jemu chce głowę zmyć, że się szarogęsi, no. To się zakalopował. Tak. Zawetował i mu się spodobało, że on taki ważny jest. Gieroj taki. 2 zawetował, ale jedną podpisał. On nie chce iść na udry, no przepraszam, no, ale pan zawsze tak narympał, no. On ma żonę, teścia, szwagra. Ojciec mu wmawia, że go Pan Bóg zesłał, a nie pan. Z Krakowa jest, z J. On nie chce tak ostentacyjnie, ale chce, bo w ogóle chce. Ja wiem, kto go tak podjuza. To. Ten jego niedorzecznik. O, Staszek jest. Stój, stój. Kurwa. Jedzie tu. Będzie chciał cię obwąchać na nowo, bo stracił top. I powiem ci więcej, on tu teraz będzie przyjeżdżał co chwila. No, ja się tam u niego nasiedziałem. Jezu, jedzie. Przecież... Nie bój się. Masz całą kadencję. A to jak pole siłowe. Zbyszek i jego kolesie nienawidzą cię. Siedzą jak koty przy klatce z kanarkiem, ale nic ci nie zrobią. Już się, Andrzej, niczym nie najadaj. Obiad za godzinę. A u ciebie co? Żona zadowolona, że siedzisz w domu, same plusy. Pan mnie zabije. Kto kogo? Jakbyś nie wygrał prezydenckich, to gdzie by oni byli? Ty ich z błota wyciągnąłeś. Widziałeś sondaże? Prezesa nikt nie lubi, mohery tylko.
A ty im młodych przyciągnąłeś. Ale to on mnie wymyślił. Andrzej, sam się wymyśliłeś. Kto wygrał z Bąkiem? On? Czy ty? To ty razem ze mną jeździłeś. Ty namawiałeś. Ty Bronka wyśmiewałeś, że jest notariuszem jednej partii. Że podpisuje wszystko, co mu dadzą. Że... Manekin. Kurczę, trochę za ostro go potraktowałem, jednak parę razy zawetował. Parę razy. Pozory. Manekinowi się noga poruszyła i co? Nagle żyje? Po prostu popierał program partii, która wystawiła go w wyborach. Nie bądź go. Nie ma kogo. Andrzej. Ludzie szukali kogoś niezłomnego i wybrali ciebie. A? Co? Nie wybrali? Wybrali. No. To teraz trzeba pokombinować, żeby wybrali jeszcze raz. A w drugiej kadencji to ty już im zrobisz. O! Na początek nie mógł się pana nachwalić, że wielki Polak, genialny strateg. A teraz nie chce mu się 4 liter do pana ruszyć. Prezydentowi nie wypada, żeby na telefon gdzieś jechać. Nie gdzieś, tylko do pana prezesa. Nawet nie zadzwonił, że będzie wetował. Podobno dzwonił, ale nikt nie odebrał. Jak gdzieś tam przemawiał, chciał wszystkim wybaczyć. Święty Andrzej. Świetnie pan go wtedy przyciął. Że spokojnie, najpierw kara, chłopcze płaskostopcze. Od razu tam przyciął, skorygował. A na Antoniego jaki? Zawzięty. Gdzie mu to? Do niego. Naszej legendy. Antoni ma trudny charakter. Ten nawet żony nie potrafi przypilnować. Jak na pana naskoczyła wtedy, że się niby nie boi. Może miała gorszy dzień. Tą tablicę jakąś taką małą zrobił. Z pomnikiem też coś nosem kręcił, że niby tak, ale nie jednej osobie, tylko wszystkim. A może tak ponegocjować? Spotkać się w połowie. Co ty tego bronisz? Andrzej, przepraszam. Nie no, nie nadaje się. Niech mnie pan odwoła na ulicę, do plakatów rozwieszania. Niech mnie pan... Poczekaj, wariacie. Wytłumacz mi spokojnie, o co ci chodzi. Kupił cię? Nie no, gdzie, no broń Boże. No ja po prostu pomyślałem sobie, no będzie wojna, znowu awantura w Sejmie, nie wiem, coś będą ode mnie chcieli. Jezus Maria, ja naprawdę nie nadaliście myśl. Niech mnie pan odwoła. No. I już nagle mniej się śmieją. Memów się mniej zrobiło. A co ty tak nagle przestałeś te swoje miny robić? Andrzej, opisz dalej. No dobrze, ale tak naprawdę to jest ten sam. Przykryje mnie czapką. Jak sam? Gdzie sam? Widzisz tu kogoś? Po pierwsze, jestem ja, a tu już naprawdę coś. Po drugie, jesteś otoczony duchami wielkich Polaków. Kościuszko, Staszic, Kołątaj. To on. To on. On by tak cicho nie zakołątał. Proszę. Andrzej, Paulinka jakaś. Mówiłem, żeby tak cicho nie zakołątał? To ja, pani Basia. Boże, ledwo się przedarłam. Powiedziałam, że z jajkami przyszłam. Jednak się pani zdecydowała. Bardzo się cieszę. Gdzie pani chce mieć swoje biurko? Nie o to chodzi. Zostaw nas. Samych. Przyszłam pana ostrzec. Bo zdrajcą goli się głowy, co? Ostrzec, nie ostrzyc. On panią przysłał? Nie, nikt nie wie, że tutaj jestem i... Oczywiście, milczę w 13 językach. Tak normalnie nigdy bym tutaj nie przyszła, ale oni się tam zmawiają na pana. Będzie źle. Są na pana źli. Zbyszek jest z nimi? Nie, on swoje lody kręci. Ale pan ma żonę, panie Andrzeju, dzieci. Jedno.
Ma pan dla kogo żyć, a oni tam nie mają skrupułów. Nie cofną się przed niczym. Wziął pan sobie tego doradcę profesora, prawda? Raz, dwa mu wynaleźli jakiś przekręt z paliwami. To jest mafia. Paliwowa, no to jest cały Zbychu. On to wszystko wynajduje, ale nad nim prezes. Nie, prezesa proszę do tego nie mieszać. On nic nie wie. Dobry car, źli bojarzy. Przecież sam tego wszystkiego nie dopilnuje. Panie Andrzeju, niech pan wróci do Gierłoży. Źle panu tam było. Co pan tutaj ma? Pusto, wiatr tylko hula. A tam ruch był jakiś, coś się działo. Jak ciasto robiłam prezesowi, zawsze pan skubnął. A i mnie bezpieczniej będzie w korytarzu z panem, bo tam coraz większe dziwolągi się schodzą. Złe do złego ciągnie. Muszę uciekać, zanim się zorientują. Pan to przemyśli. Jest tutaj jakieś tylne wyjście? Jest. Gdzie? Z boku. No to boczne chyba. Ale mówimy na nie tylne, bo z tyłu nie ma. No ale ja nie chcę, żeby mnie ktoś zobaczył. To może pani wejść od przodu, tyłem. Nie, wolałabym przodem z boku. No ale to będzie widać profil. Może pani wyjść tylnym wejściem. Ale przecież pan mówił, że nie ma. Mówiłem, że nie ma tylnego wyjścia, ale tylne wejście jak najbardziej jest. Aha. Tak? Zapraszam. Tu, dobrze. Tego jego profesora Zbyszek trochę przycisnął za paliwo. Wie pan? Nie, powiemy tak. Tylko błagam, delikatnie. On przesyła nam te swoje ustawy, a my je w Sejmie przewracamy tak, żeby były tak jak te, które zawetował. I podpiszę to dobrze, podpiszę pod warunkiem, że coś zmienimy, to nie zmieniamy. Albo kapitulacja, albo równamy z ziemią. Ja, rozkaz 227, ani kroku w tył. Jak nie podpisze, to że się swojej partii matki wyparł. Zatrzymał dobrą zmianę. I puścimy na niego taką masę hejtu, że tsunami w Japonii to jest naprawdę pestka. Jacek i bliźniacy go zniszczą, że podnóżek, że hamulcowy, neobolek. Nagle sobie przypomną, że był w Unii Wolności, jadł kawior i nagle się okaże, w jaką rodzinę się wrzenił. I że wcale nie musi być na drugą kadencję. A kto może być na przykład? Wszystko jedno, na przykład ja. Ty? Kto mówił, że ja? Ja nie mówiłem, że ja. Na przykład Beata. Albo Marek. Nie, no ja nie nadaję się, nie, no. Przecież nie ty, gdzie ty? Mało jest Marków. Ten od Katarzyny Wielkiej. Teraz nie wiem, czy on to się nie szykuje na cara Wszechrusi. To nie jest jednokierunkowa? A skąd? Stój! Chodźcie na piechotę, to blisko jest. Może jednak trochę spasować. Suweren cię wybrał. Idziesz po swoje. Wysyłamy te ustawy. Oni pewnie je zmienią, żeby było jak było. I szantaż. Wtedy mówimy, niestety, jesteśmy z PiS-u, jesteśmy za PiS-em, to nasza matka. Nie wypieramy się jej. Przeciwnie, ratujemy, jak bidula pcha się pod pociąg. Pójdzie na mnie fala hejtu. Hamulcowy, podnóżek, neobolek. Oczywiście. Jacek, bliźniacy. Ale przetrwamy to i zgarniemy centrum. A to centrum wygrywa. Oni mnie nie wystawią na drugą kadencję. Wróci Donald, podwinął ogon i cię wystawią. A jak nie? No to Beatę wystawią. A co ona komu robi? A ty pokazałeś, że nie tylko w gębie jesteś niezłomny, że umiesz się postawić. I ktoś się dołączy. Może Paweł, muzealnicy, mały Jarek. Warto zaryzykować. Myśleli, że sobie frajera znaleźli. Takiego Andrzeja lubię. O. Mógł nas zabić. Mógł, ale nie zabił. Zawodowiec. Przynajmniej przejdziesz do historii jako zabity żołnierz, a nie zagłodzony cywil. Matematyka jest po naszej stronie. Matematyka jest po ich stronie. Ale biologia to ich.
ale biologia po naszej. I pamiętaj, że pomysł spotkania wyszedł od niego, a nie od ciebie. Ważna sprawa. Zawsze do mediów mówimy, że to on starał się o spotkanie z tobą, nie ty z nim. Słuchajcie, ta wojna jest nikomu niepotrzebna. Powinniśmy się dogadać. Przecież koniec końców nam wszystkim. Chodzi o to samo. Żeby sądy były sprawiedliwe. I nasze. Przecież wszyscy, i my, I oni. jedni, I drudzy. jesteśmy Z tej samej biało-czerwonej drużyny. A poza tym to super wyszło. Pan i PiS to rząd, a prezydent opozycji. No, i Grzesiek i Rysiek je teraz mogą nawzajem smoknąć w Włodeczka i w Pawełka. Pukajcie. Po co czekać tydzień? Już dzisiaj zobacz nowy odcinek Ucha Prezesa. Wejdź na showmax.com.